Witam Was serdecznie. Kolejny filmik i kolejna przerwa z mojej strony, za co z góry Was bardzo przepraszam. Przepraszam Was za filmik i przepraszam również za to, że musieliście czekać. A tak serio, dzisiaj pogadamy sobie o rzeczowniku. Pokażę Wam kilka konstrukcji, dzięki którym jesteśmy w stanie mówić przede wszystkim bez gramatyki, bardzo formalnie. No i jeżeli się podoba, to zapraszam do oglądania. No dobrze, dzisiaj będzie troszkę analizowania, natomiast jest to bez gramatyki, więc myślę, że przejdziemy przez to prosto. E, Tak jak powiedziałem, rzeczownik. Dla przypomnienia, oczywiście rzeczownik to jest, wiadomo, komputer, nie wiem, pilot, kubek, wszystko to, co mam dookoła. Nie wiem, telewizor, sytuacja, praca i tak dalej. To są po prostu rzeczowniki, czyli rzeczy materialne. Dla przypomnienia. I teraz tak, wybrałem sobie kilka rzeczowników. Niektóre są takie standardowe, natomiast będę też o czymś mówić, więc proszę zwróćcie na to uwagę, ponieważ ta konstrukcja no w pewnym sensie działa, w pewnym sensie nie. Zaraz opowiem o co chodzi. Zacznijmy sobie od tego, że wybrałem takie właśnie rzeczowniki jak intention, czyli to jest intencja, czyli rzeczownik, opportunity, czyli okazja, albo na przykład chance też może być, czyli chance to jest szansa, to jest właściwie to samo. Goal to jest cel i people to są ludzie. I teraz zacznijmy sobie od tego, że jeżeli chcemy stworzyć takie pierwsze zdanie, jakby będziemy sobie dorzucać kolejno słowa, czyli będzie ich coraz więcej, ale najpierw spójrzmy na to. Czyli tutaj mamy coś takiego jak intention. I teraz, jeżeli chcemy na przykład powiedzieć zdanie typu moją intencją jest to, aby ukończyć, no niech będzie ten projekt, czy tutaj na przykład też napisałem finish the project, albo po prostu end the discussion, czyli żeby zakończyć dyskusję, czy jakąś tam rozmowę, czy coś takiego. Czyli na przykład end the discussion, czyli ukończyć projekt, albo ukończyć, no niech będzie ukończyć rozmowę. I w tym momencie zaczynamy jakby zdanie od rzeczownika. Czyli w zależności od tego, jaki jest to rzeczownik, to będziemy stosować właśnie coś takiego jak is to. Ja już o tym mówiłem, natomiast mówiłem to w odcinku 84, tutaj Wam napisałem, natomiast tam jest troszkę inaczej, ponieważ tam traktowaliśmy właśnie tę konstrukcję jako głównym celem mojej prezentacji jest coś tam. Dokładnie napisałem to tutaj, czyli the main purpose of my speech na przykład, czyli mojej przemowy, czy mojej prezentacji jest to, aby. Czyli tak naprawdę koncentrujemy się na tym. Jeżeli ktoś to pamięta, to super, bo teraz będzie mu na pewno łatwiej. I teraz, tak jak mówię, każdy rzeczownik, czyli tutaj jakby też posiłkowaliśmy się tym of. Tutaj tego nie ma. Tu mamy po prostu rzeczownik, zwyczajny rzeczownik, czyli na przykład może być intention, może być my intention. I teraz is to finish the project, czyli oznacza to, że moją intencją jest ukończenie tego projektu. Gdybyśmy chcieli na przykład powiedzieć, na przykład moim pomysłem, czyli my idea is to, czyli moim pomysłem jest to, żeby na przykład wprowadzić jakieś zmiany. Czyli my idea is to, no wpiszmy sobie takie proste słowo, implement na przykład some changes, czyli moim pomysłem jest to, aby, tak naprawdę to jest nawet bardzo takie polskie, czyli jest to, aby wprowadzić pewne zmiany. To, co się tutaj zmieni jedynie, no to w przypadku liczby mnogiej będzie my ideas are to, czyli are to implement some changes. I to jest jakby, tutaj bierzemy pod uwagę liczbę pojedynczą, jak i liczbę mnogą. No to zobaczmy sobie pierwsze, czyli tutaj mamy they think it is the purpose is to receive money. Tak naprawdę popatrzmy sobie na to, bo tutaj jest taka, on jakby się zastanawia, co chce powiedzieć, czyli they think it is, tak? I tu mamy taką przerwę, the purpose is to receive money, czyli celem jest to, aby otrzymać pieniądze, aby otrzymać również dotacje, czyli jakieś tam dodatki czy coś. Możemy sobie przerzucić jeszcze i na przykład tutaj już macie bez przecinka, czyli and the purpose is to cause people's lives to be awesome. Ok? Czyli celem jest to, aby spowodować, że życie ludzi stało się
Fajne. Więc rzeczownikiem jesteśmy w stanie rozpoczynać zdanie i robić naprawdę formalne zdania i nie tylko formalne, ponieważ w powszechnej mowie czy jakiejś tam rozmowie spokojnie też możemy to wykorzystać. Następne to jest this is. Tak naprawdę this is i it is praktycznie to jest to samo. Czyli jeżeli mamy this is, to oznacza, że to jest, czyli wskazujemy tym palcem, powiedzmy pokazujemy, jeżeli it is, to gdzieś tam wisi w powietrzu, czyli tak naprawdę my tego nie widzimy. I mówimy na przykład, że powiedzmy jest jakaś tam sytuacja i mówimy, o, to jest właśnie ta okazja, kiedy możemy z czegoś skorzystać. Ale jeżeli powiemy this is, to oznacza, że pokazujemy na przykład palcem i to jest właśnie ta różnica między nimi. Zaraz powiem, co z there is. Więc tak, jeżeli mamy this is, to automatycznie możemy powiedzieć it is opportunity to do it. Zwróćcie uwagę, że tu już jest jakby konstrukcyjnie wygląda to inaczej, ponieważ tam mieliśmy opportunity is to do it, czyli oznacza to, że szansa jest taka, żeby to zrobić. Dajmy na to, że to zdanie trochę jest takie dziwne, no ale na przykład, że okazją jest to, aby to zrobić. No bo okazja jest taka, aby to zrobić. I teraz na przykład to it możemy sobie zastąpić na przykład, aby to do, powiedzmy, a nie wiem, niech to będzie shopping. Tak? Czyli mamy shopping, te zakupy, czyli zrobić zakupy, czyli jest jakaś okazja, bo nie wiem, bo są jakieś zniżki czy coś tam. Wszystko mówię, zależy od tego, jak sobie to ułożymy. I teraz tutaj patrzymy na it is i this is. I teraz właśnie wprowadzamy this is. No, oczywiście można tam an opportunity albo po prostu it is. Czyli mamy bardzo proste zdania, natomiast możemy to przetłumaczyć no, bardzo formalnie. Wszystko tak naprawdę od nas zależy, ale w języku polskim, bo w języku angielskim to się nie zmieni. Czyli na przykład jest to okazja, aby móc nie wiem, nawet możemy sobie wrzucić to słowo, aby móc zrobić zakupy. I to będzie dokładnie to samo, czyli it's an opportunity to do shopping. Ale zwróćcie uwagę, właśnie tutaj mi się coś poknociło, bo tutaj mamy tak, it is opportunity to do it, czyli tutaj na przykład wstawimy sobie shopping, natomiast jeżeli tutaj mamy this is albo it is, no to tutaj już tego nie będzie, czyli to skreślimy. I w sumie dobrze, że się tak stało, bo teraz widać to. Czyli it is an opportunity to do shopping, czyli to jest okazja, aby wykonać zakupy. W porządku, zobaczmy następny przykład, czyli but I think there is opportunity to do that. Co to oznacza? Ale myślę, że jest tam okazja, czyli gdzieś tam jest okazja, aby to zrobić. Czyli zobaczcie, że to jest to do, ale już nie ma tego naszego is to, ponieważ is już jest tutaj. Oczywiście no, mamy tutaj 2000, tak, więc myślę, że jest sporo wyników. Możemy sobie tutaj zmienić. O, na przykład coś takiego. Michelle tutaj mówi, że there is an opportunity to practice as well, czyli jest okazja, aby poćwiczyć. No właśnie, poćwiczyć co? Angielski. Dzień dobry. Przejdźmy do następnego, czyli mamy coś takiego jak there is, czyli there is opportunity albo chance to i na przykład, no niech będzie te zakupy, tak? Oczywiście w zależności od tego, jak tam kontekstowo sobie dobierzemy. I teraz, jaka jest różnica między this is, mamy it is i mamy there is. Więc tak, jeśli chodzi o to this is i it is, to wyobraźcie sobie, na przykład rozmawiamy o czymś i na przykład mówimy, że o, to jest fantastyczny pomysł. Czyli możemy powiedzieć it is a great, na przykład idea, czyli jest to fantastyczny pomysł. Na przykład rozmawiamy o czymś i nagle wpadamy na jakiś pomysł. Natomiast jeżeli powiemy this is, nic się absolutnie nie stanie, ale bardzo często, jeżeli na przykład chcemy pokazać, że zobaczcie, to jest właśnie ten pomysł, nie wiem, którego szukaliśmy, czy coś takiego, albo o którym myśleliśmy, cokolwiek. I w tym momencie na przykład jesteśmy w biurze gdzieś tam i wtedy właśnie pokazujemy palcem, czyli mówimy this is a great idea to do something, tak? Czyli jest to wspaniały pomysł, czy wielki pomysł, żeby coś wykonać. To jest ta różnica. Natomiast jeżeli mamy there is, to oznacza, że to jest niewidoczne, czyli na przykład ok, jesteśmy w tym biurze,
ale tak naprawdę możemy powiedzieć, że ja coś czytałem, powiedzmy w jakimś artykule, czy w jakiejś, nie wiem, czy książce, czy oglądałem film, cokolwiek, i możemy powiedzieć, że there is a great idea, czyli oznacza, że jest tam gdzieś fantastyczny pomysł i ja go widziałem na przykład albo w filmie, albo w jakimś artykule, albo w gazecie, albo gdzieś tam. Więc to jest właśnie ta różnica między this is i there is. Ale tak naprawdę wszystkie te konstrukcje, które są tutaj, czyli te trzy, my możemy spokojnie tak samo tutaj wrzucić w to, co właśnie teraz Wam mówię. Czyli jeżeli powiemy there is an opportunity albo chance to do shopping, to znowu jeżeli mamy tutaj mamy is, to już nie będziemy tego powielać, czyli nie będziemy powielać tego naszego is, ponieważ to już jest, więc no po co? Bo jeszcze raz, tutaj jest, czyli this is, it is i there is. Tutaj jest, więc tylko robimy tu i dodajemy czasownik. A tutaj po prostu mamy konstrukcję are to. Czyli jak spojrzymy sobie na to wszystko tak całościowo, na całą tą stronę, no to można sobie zapauzować, zobaczyć i przyswoić. A jak nie, to pisać w komentarzach i dawać znać, że coś jest niejasne. I tak możemy zrobić ze wszystkim. Dodatkowo, skoro my jesteśmy tutaj, czyli jakby korzystamy z tych wszystkich rzeczowników, a rzeczowniki będą tutaj, czyli it, i tak samo they, w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej. Natomiast skoro intencja, pomysł, pomysły to są rzeczowniki, to tak naprawdę zaimki też są naszymi rzeczownikami i możemy to wykorzystać właśnie tutaj. Czyli na przykład, jeżeli powiemy I am to do it, to oznacza, że mam to zrobić. Ja Wam pokażę kilka form jakby myślenia po polsku, żebyśmy wiedzieli, kiedy właśnie to stosować, bo tu jest troszkę inaczej. Ta konstrukcja to do it jest ona nieco inna. Ona jakby świadczy o tym, że coś ma się stać. Czyli na przykład mam to zrobić, na przykład możemy też przetłumaczyć jako moją rolą jest, aby to wykonać. Nawet możemy sobie powiedzieć moim zadaniem jest to zrobić. No właśnie, więc jest troszkę inaczej, bo tu jest tak jakby my tak mamy gdzieś tam ustalone, że mamy to po prostu wykonać. I tak samo she is to, możemy powiedzieć they are to do it i tak dalej, więc nie musimy używać they will do it, they have to do it, nie wiem, they will be doing it i tak dalej. W pewnym momencie oczywiście, bo tutaj trzeba też pamiętać o tym, że skoro mamy teraźniejszość, to przecież możemy sobie łatwo przejść do przeszłości, czyli będziemy mieli they are albo po prostu they were. I teraz mamy dalej, czyli they will be. I w tym momencie mamy 3 czasy, które są w języku polskim, czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie powiedzieć w teraźniejszości, w przeszłości i w przyszłości. I to jakby dzięki temu na pewno będziemy w stanie unikać no, czasów po prostu. Czyli na przykład jeżeli mam coś zrobić, to mówię na przykład I am to do this. I w tym momencie jakby te czasy, one totalnie znikają, bo my nie musimy nic wprowadzać. No to teraz kilka przykładów. And also how likely it is to happen. It is to happen oznacza, że to ma się wydarzyć, czyli właśnie to jest ta konstrukcja. Oczywiście przypominam, że to is to, które mówiłem od początku filmiku, to jest wszystko powiązane z tym, że moją rolą jest, aby to zrobić, intencją jest to, aby wykonać, więc to wszystko to jest cały czas ten sam kontekst. Więc to jest pierwszy przykład. Tutaj mamy kolejny, czyli I am to do it, but never go any further, czyli jakby mam to zrobić, tak jakbyśmy powiedzieli I have to do it. Tego nie trzeba robić. Czyli I am to do it, but never go any further, czyli ale nigdy nie idę dalej. No i może jeszcze jeden, czyli tutaj jest już strona bierna, czyli she is to be consumed and forgotten, czyli ona jakby ma być skonsumowana i zapomniana. Nie wiem o co chodzi, tu jest coś o kłamstwa, które mówimy kobietom w ciąży. No dobrze, wszystko fajnie. Już jakby teraz czujecie o co chodzi, myślę,
w jakim kontekście jest to używane. I teraz właśnie tutaj przykładowo miałem ostatnio takie zajęcia właśnie z takim artykułem, współpracowaliśmy, jakby pracowaliśmy na tym artykule, nad tym artykułem i teraz tutaj sytuacja jest taka, jeżeli ktoś nie chce tego czytać, tu jest Fuji, oczywiście Japonia i tam jest sytuacja taka, że ludzie bardzo dużo śmieci jakby umieszczają na tej ziemi, tak, generalnie robią wielki jeden syf. I ktoś tutaj wpadł na pomysł, tak, żeby jakiś tramwaj zainstalować, no i ten tramwaj będzie miał możliwość taką, że możemy jechać z jednego miejsca na drugie, czyli dzięki temu ludzie nie będą musieli śmiecić po prostu, nie będzie okazji do tego, żeby rzucać śmieci. No i w tym momencie zaczyna się nasza konstrukcja, czyli w jaki sposób jesteśmy w stanie to zrobić. Przede wszystkim musimy wybrać rzeczowniki. Rzeczowniki w tym artykule przykładowo to powiedzmy, nie wiem, niech to będzie Fuji, ja może sobie tutaj, może tak zrobię, będzie szybciej. Mogą być na przykład authorities, czyli mówimy o jakichś władzach, na przykład policja, straż pożarna czy coś takiego. Tutaj mamy na przykład tram system, czyli mamy właśnie ten system tramwajowy, czyli jakiś tam powiedzmy ten tramwaj. Tu mamy na przykład, co jeszcze może być? Mogą być turyści, czyli myślimy po prostu rzeczownikami. Może być Japonia, może być, nie wiem, natura czy coś takiego. I teraz zobaczcie, że jeżeli pomyślimy właśnie tą konstrukcją, czyli na przykład, że ma coś być wykonane albo na przykład czyjąś rolą jest coś zrobić, to w ogóle to nie będzie miało sensu. Już Wam pokazuję dlaczego. Przeanalizujmy sobie ten tekst. Jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, że Japonia ma coś zrobić, czy Japonia jest w stanie coś zrobić jako kraj? Nie bardzo, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie użyć tej konstrukcji. Na przykład Japan is to fix it, tak? No, kraj jakby nie zajmuje się lokalnymi sprawami, więc to jest w ogóle nielogiczne. Turyści. Czy turyści mają coś zrobić? No najlepiej to mieliby na przykład, nie wiem, może zmienić to zachowanie, prawda? I nie robić takiego syfu. I wrzucać to do koszy albo zainstalować tam kosze. Oni nie są w stanie zainstalować koszy, ale już władze są, czy jakaś tam administracja, czy ktokolwiek. Więc właśnie o to chodzi, że nie przy każdym rzeczowniku jesteśmy w stanie właśnie użyć tej konstrukcji. Tak samo Fuji. Czy Fuji ma coś tutaj do gadania? No nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że Fuji ma się, nie wiem, przenieść, zmniejszyć, po prostu zmienić kształt czy coś tam, bez sensu. To w ogóle jakby nie ma racji bytu. I tak samo natura. Czy natura jest w stanie coś zrobić? No też nie. To jest jakby powiedzmy w nawiasie, tak? Czy w cudzysłowie, jak to się mówi, jednostka niezależna, więc jednostka. Coś niezależnego powiedzmy i nie mamy na to wpływu, więc dlatego ta konstrukcja nie przejdzie. W sytuacji, gdybyśmy na przykład chcieli opisywać ten artykuł, czyli na przykład mówimy do znajomego, słuchaj, czytałem o tym, że Fuji tam bla bla bla, to wtedy możemy właśnie używać przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, to co Wam pokazywałem, czyli na przykład, nie wiem, powiedzmy te władze, tak? Uderzalibyśmy w te władze, że one mają coś zrobić, czy tam administracja, czyli administration is to change the rules in Fuji na przykład. I wtedy ma to sens, czyli po prostu mają zmienić jakieś tam, albo wprowadzić na przykład jakieś zmiany, albo zmienić zasady na Fuji. I to jest właśnie to. W innym przypadku, jeżeli powiemy o jakichś innych rzeczownikach, po prostu nie będzie to miało logicznego sensu. No więc powtórzmy sobie szybko. Więc ta konstrukcja generalnie ma na celu powiedzenie, że coś ma być wykonane, tylko że jeżeli mówimy głównym celem mojej prezentacji, to wiadomo, że to jest oczywiste, prawda? I to było w tym odcinku 84, więc jeżeli chcecie, możecie sobie zerknąć. Ale tutaj w tych wszystkich konstrukcjach, co mamy, no to właśnie to is to będzie powodować to, że coś ma się stać. I w zależności od tego, jaki rzeczownik użyjemy, no będzie to miało wpływ na całą sytuację i cały kontekst. Więc możemy powiedzieć my intention is to, możemy powiedzieć my idea is to, możemy powiedzieć my ideas are to, czyli tu już w liczbie mnogiej. Oczywiście zamiast tego możemy powiedzieć this is, możemy powiedzieć it is i możemy powiedzieć there is. I możemy używać goal, możemy powiedzieć cel,
możemy powiedzieć, czyli celem na przykład mojej przemowy czy coś tam jest to, aby i tak dalej. To jest bardzo prosta konstrukcja, czyli po prostu is to, ale zwracać też uwagę na to, że jeżeli zaczniemy zdanie od this is albo it is, no to to is już tutaj zniknie, czyli będzie it's opportunity to do shopping, czy it's an opportunity. No i tak samo, jeżeli mamy tutaj I am to do it, czyli też możemy to zrobić w postaci zaimków, czyli w bardzo prosty sposób. She is to do it, they are to do it i tak dalej. I od tego też spokojnie jesteśmy w stanie ucieknąć od gramatyki. No, myślę szczerze, że to na pewno Wam się przyda. Unikanie gramatyki jest możliwe. Udowadniam to już od jakiegoś czasu. Jeżeli Wam się coś takiego podoba i chcecie więcej, to zapraszam. Możecie tam lajknąć czy walnąć w ten dzwon. I zapraszam do kolejnego filmiku. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!